A w tym tygodniu, moi drodzy, sprawdzimy, czy samochód z wyginającego troszeczkę już gatunku mini kombivanów jest sensownym rozwiązaniem wtedy, kiedy posiadacie jednak dużą 5-osobową rodzinę i zastanawiacie się, czy jednak kupić w dzisiejszych czasach dużego, niby kompaktowego SUV-a, czy jednak może zobaczymy, czy Nissan Townstar, czyli przedstawiciel mini kombivanów, będzie dobrą propozycją. Jedziemy z tematem. Chwila, ale zanim przejdziemy do dalszej części materiału, nie zapomnij zasubskrybować kanału Motookiem, bo to dzięki Waszym subskrypcjom i kliknięciu tego czerwonego przycisku jesteśmy w stanie dalej się rozwijać i pokazywać Wam coraz ciekawsze i coraz to nowsze samochody. Więc co, zasubskrybuj kanał Motookiem, kliknij dzwoneczek, aby być także na bieżąco, a my lecimy już dalej z testem. Kiedyś jak posiadaliście dosyć dużą rodzinę, to wybieraliście albo samochód kombi, albo szukaliście właśnie mini kombivana, czyli samochodu, który w większości jest samochodem dostawczym, przerobionym jednak na samochód osobowy i ma większość walorów, jakie posiada właśnie samochód dostawczy, czyli w większości dużą przestrzeń, dosyć prostą bryłę i prostą budowę, a także i dużo pojemności wewnątrz, o którą właśnie chodzi przy dużej jednak rodzinie. W dzisiejszych czasach jednak troszeczkę zostaje to zmienione ze względu na to, że posiadamy dosyć dużą artylerię, jeśli chodzi o gamę modelową wszelakich SUV-ów. Mamy SUV-y kompaktowe, mamy SUV-y duże i mamy SUV-y także 7-osobowe, które nawet mogą być dosyć dobrą alternatywą właśnie dla takich samochodów, które mają być praktyczne dla rodziny. Ale czy samochód typu SUV będzie na tyle duży i na tyle pojemny, żeby pomieścić Waszą 5-osobową rodzinę, a także i cały bagaż? Zobaczymy. W tym teście chcemy zobaczyć, czy wymierający trochę gatunek mini kombivanów jest jednak lepszym wyborem, czy jednak nadal kierujemy się w stronę popularnych SUV-ów. Jeśli szukacie samochodu typu mini kombivan, w większości chyba Was nie będzie interesowała stylistyka tego samochodu, bo każdy w większości wie, jak wygląda zwykły dostawczak, a w szczególności dostawczak, który po prostu ma więcej przeszkleń oraz więcej miejsc w środku. To jest dosyć typowy widok jak na właśnie polskie ulice i to we wcześniejszych czasach, bo te samochody były naprawdę bardzo mocno popularne właśnie wtedy, kiedy posiadaliście dosyć dużą rodzinę. I Nissan Townstar jest oto takim właśnie przedstawicielem. Coś Wam ten samochód już lekko przypomina. Przypomina Wam samochód francuski. Tak, przód, bok oraz tył, bo to są elementy, w jakie wchodzi w nowe Renault Kangoo. Nowe Renault Kangoo jest oczywiście samochodem praktycznie identycznym, bo to jest oczywiście ta sama platforma. Jako że Nissan i Renault to jest jedna grupa, tak oto powstały słynne trojaczki, jeśli chodzi właśnie o modelowe Nissana Townstara, Mercedesa T-klasy. Tak, Mercedes też wchodzi w ten skład i Renault Kangoo. Nissan Townstar wyróżnia się jednym elementem. Jedynie właśnie w tym momencie Nissan Townstar może występować właśnie w takiej oto cywilnej wersji osobowej. Oczywiście słynne trojaczki troszeczkę różnią się od siebie wyglądem i tak samo jest w przypadku Nissana. Parę elementów zostało zmienione względem Kangoo, a także oczywiście Mercedesa klasy T. Mamy tutaj parę ciekawych takich elementów, jak na przykład LEDowe światła. LEDowe światła, które są wykonane oczywiście w technologii LEDowej, ale nie są w pełni LEDowe, bo jednak posiadają tradycyjne, długie światła w formie tradycyjnej halogenowej żarówki. Światła mijania pozostały w formie LEDowej. Oczywiście także pasek dzienny jest charakterystyczny dla tego modelu, po prostu ciągnący się przez całą szerokość lampy.
Parę elementów zostało zmienione także w stylizacji takiej zwykłej, tradycyjnej. Oczywiście inny znaczek, inny grill, parę inaczej uformowanych elementów, jeśli chodzi o zderzak, a także i przeciwmgielne, które także są w wersji LEDowej i działają także jako doświetlanie zakrętów przy niskiej prędkości. W Nissanie także można sobie zamówić ciekawy element, jakim jest kamera 360 stopni i takie 4 kamery po każdej ze stron samochodu także się pojawiły. Reszta to są tradycyjne elementy, takie jak możemy spotkać właśnie w Kangu czy w Mercedesie T, bo po prostu mamy te same elementy w 3 różnych samochodach. Koła. W naszym przypadku w wersji Townstara, w wersji Tecna mamy koła 16-calowe, które są kołami oczywiście i felgami aluminiowymi. To są w pełni aluminiowe felgi, które dosyć dobrze wyglądają, mają nowoczesny wzór, oczywiście są w ciemnej tonacji wraz w połączeniu z takim lakierowanym na wysoki połysk rantem. 205/60, czyli mamy dosyć sporo wysokości opony, która pozwala także nam oczywiście wybrać pewne nierówności, a także i w miarę zwiększyć komfort, jeśli chodzi o resorowanie tego samochodu. Jeśli chodzi o takie bardziej podstawowe wersje, takie jak Accenta lub Business, tam możecie jedynie wykupić sobie podstawowe felgi metalowe, stalowe felgi, które oczywiście są z dodatkiem kołpaków, z logiem Nissana. Komuś nie zależy mocno na wyglądzie, to właśnie wybierze takie podstawowe felgi z kołpakami i najczęściej szarymi zderzakami, bo tak to najczęściej się w większości kończy. Sporo z Was pewnie, znając życie, powie, że takie samochody typu mini, kombi, van będą problematyczne, jeśli chodzi o parkowanie, o długość i że jednak będzie lepiej Wam się jeździć SUV-em, bo jest bardziej kompaktowy. I to chyba jest jeden z pewnych błędów, jeśli chodzi o tą logikę, bo najnowszy Nissan Townstar mierzy raptem 4,48 m i jest to w większości taka wielkość tego samochodu, jak współczesne w większości kombi. Jeśli chodzi o rozstaw osi, mamy 2,71 m, czyli dosyć taki popularny rozstaw osi, jak dzisiaj w większości się robi w samochodach, na przykład takich zelektryfikowanych, gdzie musi być dużo miejsca pomiędzy osiami, tak aby zmieścić jednak baterię elektryczną. W tym przypadku jest kompletnie inaczej, bo tą wielkość rozstawu osi pozwoliło zrobić Nissanowi pewien myk. I to taki myk, jeśli chodzi oczywiście o drzwi. Z tyłu macie odsuwane drzwi w tradycyjnej formie, tak jak w każdym dostawczaku, a z przodu warto zwrócić uwagę na drzwi, które potrafią się otworzyć pod kątem 90 stopni. Co robi efekt taki, że dostępność tego samochodu i możliwość wsiadania, pakowania dzieciaków do środka i po prostu wszystkiego, co możecie tutaj do tego samochodu zapakować, robi się naprawdę ultra łatwą czynnością. Tylna część nadwozia, jeśli chodzi o Townstara, to jest bardzo prosty element. Prosto ciosana bryła. No tak w większości projektuje się oczywiście samochody dostawcze i tutaj tego nie da się ukryć, że ten samochód jednak pochodzi z dostawczaka. Prosta tylna szyba, prosta tylna klapa. Tu nie ma żadnych skomplikowanych elementów. Jedynie nowoczesną formą, jaka się przejawia w tym samochodzie, to na pewno są światła, które oczywiście są w nowej technologii LEDowej, posiadają bardzo ładny światłowód, jeśli chodzi o jego charakterystykę i taki ładny wzór. Światła tylne w większości oczywiście są to halogenowe żarówki, bo tutaj jednak patrzymy też także w pewnym stopniu na koszty. W Townstarze nie możecie wybierać sobie różnych rodzajów drzwi, jeśli chodzi o tylne nadwozie. Macie tylko standardową klapę oczywiście, która podnosi się w tradycyjny sposób do góry i potrzebujecie naprawdę sporo miejsca na to, żeby ta klapa jednak się otworzyła, bo okolice prawie 1,5 metra potrzebujecie miejsca po to, żeby otworzyć jakkolwiek tą klapę. Niestety przy wersji osobowej, szczerze powiedziawszy, może trochę gorzej by to wyglądało, ale bardziej praktyczną opcją by było jednak drzwi otwierane niczym w lodówce, które były dostępne jednak w poprzednich takich wersjach właśnie Kangu i było to łatwiejszy element, jeśli chodzi właśnie o pakowanie takich rzeczy na dosyć ciasnych parkingach. Elementem, który mnie irytuje w tym samochodzie, to na pewno jest to, że nie ma jak złapać tej klapy przy otwieraniu. Tutaj jest taka listwa w wersji Piano Black, która po prostu jest tak nieprzyjemna. Jak podnosicie tą klapę, czujecie jej niewyfrezowaną krawędź, która wbija Wam się jednak w palce. Jest to dosyć irytujące, bo brakuje tutaj jakiejś klamki czy elementu, za który możecie jednak tą klapę otworzyć albo zamknąć. A jak już się Wam udało otworzyć klapę, no to przechodzimy sobie do bagażnika. Bagażnik w takich samochodach to jest bardzo ważny element, bo tutaj dzieje się najwięcej, jeśli chodzi o przestrzeń.
Zaczynamy od tego, że mamy taką ciekawą półeczkę, która jest na takich zatrzaskach i musicie ją po prostu wyciągnąć z tych zatrzasków, aby ją podnieść i trochę odsłonić tej przestrzeni. 775 litrów pojemności, jeśli chodzi o tą stara do wysokości półki oraz 1030 litrów, jeśli chodzi o pojemność do dachu. To są wartości, których żaden praktycznie SUV nie jest w stanie osiągnąć, właśnie tak jak mini kombivan. Jeśli chodzi o jakiekolwiek udogodnienia w tym bagażniku, no to zacznijmy sobie od tego, że mamy tak. Złącze 12V do podłączenia Waszej turystycznej lodówki. Jedno źródło światła, do tego jeden haczyk z jednej strony, drugi haczyk z drugiej strony. W naszej wersji wyposażenia Tecna pojawiły także się tutaj głośniki po lewej, jak i prawej stronie, po to, żeby troszeczkę nagłośnienie było lepsze, jeśli chodzi o tą dużą puszkę jednak. Kolejnymi elementami to tu mamy jeden schowek, w którym jest schowana taka siateczka, która jest w stanie odgrodzić Wam tą przestrzeń, jeśli chodzi o tą część, lub bliżej pierwszego rzędu siedzeń, na przykład wtedy, kiedy chcecie przewieźć jakiekolwiek większe przedmioty. Po prawej stronie macie taki sam oczywiście schowek, też na jakieś drobiazgi, więc możecie sobie tutaj to w jakiejkolwiek formie wykorzystać. To jest kropla w morzu w tym bagażniku, tak jak widzicie, to po prostu ginie, jeśli chodzi o ten bagażnik. Nie macie żadnej jakiejkolwiek podwójnej podłogi, haczyki umiejscowione w tych miejscach po oczywiście krańcach naszego bagażnika oraz dodatkowe haczyki, które znalazły się w przestrzeni bagażowej wtedy, kiedy będziecie chcieli jakkolwiek zabezpieczyć oczywiście ładunek, bo jeśli chodzi o 1030 litrów, to nie jest koniec. A możecie ją zwiększyć do 3500 litrów pojemności bagażnika maksymalnie. Wtedy, kiedy posiadacie taki samochód, jesteście ulubieńcami Waszych znajomych, oczywiście na wszelakiego rodzaju przeprowadzki. Właściciel minivana zawsze jest potrzebny we własnym towarzystwie, jeśli chodzi o znajomych, bo ma nieograniczoną ilość przestrzeni i tak miejsca jest po prostu ogrom i jeszcze pod dach możemy spokojnie ładować drugą część mieszkania. Bo w takiej kubaturze jesteście praktycznie zmieścić wszystko. Tak, ale 3500 litrów pewnie ciężko Wam to obrazuje w jakiejś formie, dlatego wykorzystamy podstawowy atrybut każdego chyba budowlańca dzisiejszych czasów, czyli miarkę metrówkę. I jeśli chodzi o długość do pierwszego rzędu foteli, macie praktycznie 180 cm długości. Szerokość, możecie przewieźć elementy, które są na szerokość okolicy 120 cm. Jeśli chodzi o wysokość do dachu, w najmniejszym tego stopnia elemencie, bo jednak podłoga troszeczkę się podnosi, 100 cm. Takich rzeczy nie uzyskacie w żadnym SUV-ie. Czas na tylny rząd siedzeń. Zobaczmy, jak tutaj jest, jeśli chodzi o Wasze dzieciaki, które w końcu będą tutaj jeździć. Wsiadanie do tego samochodu jest po prostu czymś niesamowitym, bo jest niesamowicie ułatwione. Te drzwi, które tutaj są, to jest coś niesamowitego w tego rodzaju samochodach. Wsadzanie dzieciaków w fotelikach, wsiadanie osób niepełnosprawnych, wysiadanie z tego samochodu, nawet takiej osoby jak ja, to jest coś niesamowicie łatwego. Jeden ruch, wsiadacie, wysiadacie. Na każdym parkingu jesteście w stanie wysiąść albo wsiąść, bo nie potrzebujecie jakiejkolwiek przestrzeni, żeby otworzyć te tradycyjne drzwi, bo po prostu je odsuwacie. Są to tradycyjne drzwi, ale i tak dosyć dobrze to działa. Kanapa. Kanapa to jest podstawowa kanapa, którą możecie tutaj mieć. Macie tutaj 3 praktycznie osobne fotele. Środkowy rząd, środkowe miejsce, które jest tutaj zastosowane, nie jest w jakiej formiekolwiek ograniczone. Nie jest to węższe miejsce, jest to tradycyjne siedzenie, więc tutaj 3 dorosłe osoby są w stanie bardzo komfortowo jednak przejechać podróż ze względu na to, że mamy także płaską podłogę, więc kiedy usiądziecie tutaj na środku, nie potrzebujecie zabierać miejsca pasażerom, bo macie nogi po prostu na płaskiej podłodze i to jest element dobry. 3 osoby mogą się spokojnie tutaj przemieszczać. Do tego dzieciaki możecie przewozić tutaj na 2 skrajnych fotelach, bo tutaj macie zamontowany Isofix oraz tutaj. Co ciekawe, jeszcze jeden Isofix jest zamontowany na fotelu oczywiście przed nim i tam możecie także zastosować właśnie fotelik dla Waszego dziecka ze złączem Isofix. Jeśli chodzi o takie udogodnienia, jeśli chodzi o tylny rząd, tradycyjne stoliczki, chyba bardzo charakterystyczny element dla Mercedesa S-klasy, a także właśnie dla mini kombivanów, bo ten element jest bardzo charakterystyczny. Pod spodem tradycyjny gazetownik, więc możecie tutaj wsadzić troszeczkę elementów. 2 nawiewy, jeśli chodzi o tylny rząd siedzeń, macie tutaj właśnie w tej wersji Tecna najwyższej, bo to jest oczywiście element wyposażenia. Do tego 2 złącza USB, złącze 12V, więc Wasze dzieciaki nie będą miały problemu z podładowaniem swoich smartfonów
i innych różnych cudów, a także i mały kosz na śmieci także znalazł tutaj swoje miejsce, więc za to ogromny plus. Miejsca na nogi, ogrom. Miejsca nad głową, nawet nie będę o tym wspominał, bo po prostu jest tego niesamowicie dużo. Otwieracie drzwi, wychodzicie i do widzenia. Czas na wnętrze z przodu. Tutaj chyba największe widać pokrewieństwo jednak z francuskim bratem, czyli z Renault Kangoo. Patrzycie na to wnętrze i wszędzie widzicie francuskie Kangoo i wszędzie widzicie elementy, które są zaczerpnięte z Renault. Dlaczego w ogóle się tak robi? Dlatego, żeby oczywiście oszczędności wprowadzić w tych samochodach i tak właśnie się konstruuje samochody bliźniacze do siebie, że używa się tych samych elementów w 3 różnych samochodach, 3 różnych marek, po to, żeby jedna fabryka oczywiście produkowała 3 różnego rodzaju samochody z lekko zmienionymi elementami, tak jak na przykład widzicie tą kierownicę, to jest kierownica taka sama jak we wszystkich modelach Renault, a tutaj została zmieniona oczywiście tylko poduszka i tak, żeby było to logo oczywiście Nissana. Jeśli chodzi o ergonomiczność tego wnętrza Kangoo, tak bym powiedział, Kangoo bardziej niż ta stara, to jest to naprawdę level master, jeśli chodzi o praktyczność. Po pierwsze, zacznijmy sobie od kierownicy. Kierownica. Po lewej stronie tempomat, który już jest od najpodstawowej, najbiedniejszej wersji. Jest to tradycyjny tempomat nieaktywny, ale i tak umila jednak podróż. Prawa strona, sterowanie tym ekranem komputera pokładowego, który jest tutaj zamiejscowiony pomiędzy 2 tradycyjnymi prędkościomierzem i obrotomierzem, które już znamy z Renault już naprawdę od bardzo długiego czasu. Ale jest to proste, czytelne i naprawdę nie ma się co do tego tutaj kompletnie doczepić. Jeśli chodzi o elementy, twardo, tu wszystko niestety jest, wiecie, tradycyjny twardy plastik, no ale taki samochód to jest w końcu dostawczak, a nie samochód marki premium. Dużo jest tutaj schowków. Nissan chwali się 50 litrami schowków, jeśli chodzi o to wnętrze i faktycznie tego tutaj jest. Pierwszy schowek, który tutaj mamy, to jest schowek taki na podstawowe rzeczy, rękawiczki, jakieś pierdoły. Macie 2 złącza USB, złącze 12V tutaj, więc możecie sobie tutaj wyciągnąć kabel, który może być połączony razem z takim uchwytem na telefon, który możecie sobie wyciągnąć z jednej strony i przepiąć go oczywiście kompletnie w drugą stronę i możecie korzystać z waszego telefonu z tej lub z tej strony. Problemem jest tego, że kiedy jedziecie w większości i chcecie otworzyć ten schowek, to jak go otworzycie, to niestety zasłaniacie sobie kompletnie drogę, więc uważajcie na to i otwierajcie ten schowek dosyć ostrożnie, żeby widzieć, gdzie jedziecie, ale także po prostu wyciągnąć jakieś elementy. Kolejny schowek mamy tutaj, kolejny schowek mamy tutaj, kolejne schowki mamy tutaj, a także i nawet kolejny schowek w formie takiej szuflady, jak w Renault Capturze było, mamy zamiejscowiony tutaj. Ale zapomniałbym chyba o najważniejszym schowku, który w tych samochodach jest charakterystyczny, czyli tą podwieszaną półkę. W większości elementy, które tam wsadzicie, zapomnijcie o nich i zapomnijcie także o ich istnieniu. Wsadzacie tutaj różnego rodzaju chusteczki, poduszki i potem wyciągacie to praktycznie jednym ruchem. Tutaj pojemność tego schowka raczej przewyższa pojemność wszystkich schowków, które są w większości w tym wnętrzu. Mamy tutaj ekran multimedialny zaciągnięty prosto z Renault. To jest system Airlink, który znamy już z Renault. Działa tutaj, powiedziałbym, że trochę tragicznie, ale po prostu działa dosyć naprawdę mocno kiepsko, bo ma dosyć duże opóźnienia. Mapa to jest oczywiście mapa TomToma, to już w najwyższej wersji wyposażenia jest, działa, ale szczerze powiedziawszy, ja w większości korzystałem po podłączeniu z USB jednak z Android Auto albo Apple CarPlaya, który jest tutaj umiejscowiony. Macie dwustrefową tą klimatyzację, co warto tutaj podkreślić, i także panel do sterowania wszystkimi funkcjami. W najwyższej wersji wyposażenia macie podgrzewane dwustopniowo fotele prawy, jak i lewy, kamerę 360 stopni, która jest bardzo fajnym elementem. System 360 stopni działa naprawdę świetnie i to jest warte dopłaty. Co prawda szkoda, że niestety nie da się tego zakupić przy niższych pakietach wyposażenia, tylko dopiero przy najwyższej wersji wyposażenia. Tradycyjny, ręczny, 2 uchwyty na kubeczki, takie dosyć spore kawy możecie tutaj sobie wsadzić z popularnych sieciówek, a także i miejsce na wasz telefon z ładowarką indukcyjną, to już w najwyższej wersji wyposażenia. Złącze 12V, tym akcentem mamy tutaj taką ładną okleinę, która ładnie imituje takie aluminium szczotkowane. Akcentem, żeby widzieć wasze dzieciaki na tylnym rzędzie siedzeń, to jest takie lusterko. Lusterko znane właśnie z takich minivanów typu Citroën.
Picasso i tak dalej. Możecie obserwować swoje bąbelki, czy tam pies Wam nie robi dużych szkód w bagażniku. Możecie sobie to regulować kątem, albo po prostu sobie to zamknąć. Gama silnikowa, a tutaj w gamie silnikowej, jeśli chodzi o Townstar, jest troszeczkę biednie. Tak, biednie, bo mamy tylko jeden silnik do wyboru, jeśli chodzi o ten samochód. Fajnie, bo maska się podnosi nawet w takim samochodzie na teleskopach, co jest dosyć dużym wyróżnikiem względem większości samochodów dzisiaj, nawet produkowanych jako SUV-y. Gama silnikowa tego samochodu jest praktycznie uboga ze względu na to, że dosyć dużo silników zostało zarezerwowane jednak dla Renault Kangoo, bo w większości w Renault Kangoo możecie mieć dużo silników. Możecie mieć dwa rodzaje benzyny, 102 konie i 130 koni. Możecie mieć diesla, możecie mieć elektryka. A jeśli chodzi o Townstar, możecie mieć tylko jeden silnik. Teraz w tym momencie, kiedy my nagrywamy ten materiał, macie tylko silnik 1.3 DIC-T, czyli zwany turbo doładowany silnik czterocylindrowy o mocy 130 koni oraz 240 Nm. I tak, to jest ten sam silnik dosłownie co jest w Kangoo, czyli 130 TCI. To jest ten sam silnik, identyczny, bo przywędrował faktycznie tutaj właśnie z Renault Kangoo. Dodatkowym elementem, jaki można zastosować w tym samochodzie, to będzie samochód elektryczny. Tak, układ elektryczny, jeśli chodzi o Townstar, przybędzie w najbliższych miesiącach i będzie tak samo bazował właśnie na Renault Kangoo. Jeśli chodzi o ten silnik, ja jestem z niego dosyć mocno zadowolony, bo ma bardzo dobrą dynamikę, fajnie się napędza i te 240 Nm pozwala naprawdę przyjemnie także przyspieszać na wszystkich biegach. I także jest to łączone z 6-biegowym manualną skrzynią biegów, oczywiście francuskiej produkcji Renault, która i tak jak na Renault jest naprawdę bardzo dosyć dobrze precyzyjna i dosyć także ma dobrze zestopniowane biegi, bo pierwsze biegi są dosyć krótkie, a kolejne biegi są naprawdę już dosyć długie, co pozwala Wam także zejść ze spalaniem do okolic 7 litrów. Jeśli chodzi o ten samochód, także warto wspomnieć o pojemności baku 53 litry, więc nie ma dramatu. No to co, moi drodzy, czas trochę pojeździć tym oto wesołym autobusem. Jak w ogóle jeździło się Townstarem przez cały tydzień? Przez cały tydzień praktycznie tym samochodem zrobiłem dosyć dużo kilometrów, bo dosyć dużo tak jeździłem wokół komina, jak to by nazwać, ale nie zmienia to faktu, że parę tras też tym samochodem pokonałem. Zacznijmy sobie troszeczkę od zawieszenia. Zawieszenie jest naprawdę bardzo prostej konstrukcji, typowe takie dla Francuzów, czyli kolumna MacPhersona z przodu oraz oczywiście belka skrętna z tyłu i to czuć. Zawieszenie jest w tym samochodzie typowo takie jak we wszystkich Renault'kach, czyli po prostu jest francusko-komfortowe. Miękki zawias z przodu oraz miękko nastawiona belka z tyłu równa się po prostu dosyć duży komfort i dosyć przyjemnie się także tym samochodem jedzie. Jedynie co wyczułem, to są lekkie nierówności poprzeczne. Tył lubi sobie lekko jednak podskakiwać. Kiedy jeździcie tym samochodem sami i nie macie za dużo bagażu, czy nie macie dużo ładunku, czy nie macie dużo osób na pokładzie, no to efekt tego jest taki, że po prostu ta tylna oś lekko potrafi czasem przeskakiwać, ale to tylko w takiej formie. Kiedy dociążycie ten samochód, on się staje dosyć przyjemnie komfortowy i dosyć dobrze zaczyna także wybierać nierówności. Układ kierowniczy typowy dla Francuzów, czyli po prostu jest dosyć taki, może nie rozlazły, ale po prostu jest taki bardzo mocno nastawiony na komfort. Każde ruchy są takie dosyć mocno wygładzane i to ogólnie to jest dosyć dobry element, bo po prostu nastawia tak, że Was tym samochodem na komfort, bo w końcu jedziecie dosyć jednak wysokim samochodem, którym środek ciężkości jednak jest także też dosyć wysoko. Układ kierowniczy także ma dosyć długie przełożenie. 3 obroty praktycznie od krańca do krańca to jest dosyć dużo, więc wszelakie testy łosia czy mocniejsze wychylenia, no to trzeba troszeczkę mocniej tą kierownicą jednak skręcić. Ale tak jak widzieliście, samochód lekko pływa sobie na boki, bo po prostu dosyć miękko to wszystko stara się. Podoba mi się na pewno silnik. Jako że mamy tutaj jednostki oczywiście z Renault Kangoo, tutaj zastosowano jeden silnik, czyli najmocniejszą benzynę, jaka była dostępna w Renault. I to jest dobry efekt, bo po prostu ta benzyna jest dosyć przyjemnie dynamiczna i ma także dosyć sporo momentu obrotowego i
przyjemnie się tym jeździ. Nie ma takiej, oczywiście to nie jest wyścigówka, ale dosyć przyjemnie się napędza i nie będzie problemu także przy większym załadunku, żeby ten silnik przyjemnie ruszył. I tu na pewno jest dosyć to wszystko dobrze zrobione. Warto pochwalić skrzynię oraz układ sprzęgła, bo działa dosyć precyzyjnie i skrzynia działa o wiele bardziej precyzyjnie niż na przykład w Daci Jogger. Jedynka nie haczy, z dwójką nie ma problemów. Pierwsze dwa biegi są dosyć krótkie, tak żebyście w miarę dynamicznie przyspieszyli. Trójka jest już tak przyjemnie zestopniowana, że w okolicach 2000 Nm, jak wciśniecie pedał przyspieszenia, on dosyć fajnie, tak przyjemnie z płuca idzie, jeśli chodzi o moment obrotowy. Czwórka, piątka to już są dosyć długie biegi, a szóstka to już jest bieg, który naprawdę już wydłuża tą skrzynię i jesteście w stanie jechać sobie te okolice 120-130 km na godzinę, mając okolice 2300 na obrotomierzu, więc komfort akustyczny w takich samochodach zawsze był dosyć mizerny, bo jednak to jest samochód dostawczy, który został ukomfortowany tak i przerobiony tak, żeby to był samochód bardziej jednak osobowy. Jest głośniej, ale nie ma dramatu. Jest nadal przyjemniej. Jadąc po autostradzie nie będziecie musieli strasznie krzyczeć do swojego pasażera. Jest lepiej ten samochód wyciszony oczywiście od wersji dostawczej, jeśli chodzi o Townstar lub właśnie Renault Kangoo, więc tutaj nie mam jakichś większych zastrzeżeń. Po prostu jest głośniej, ale nie ma takiego dramatu, więc to mi się dosyć dobrze podoba. Podoba mi się także spalanie tego silnika, bo jest na dosyć niewielkich wartościach, bo okolice 140 km dystansu, średnie spalanie po autostradzie, okolice 6,5 litra. Wjechałem do miasta, dalsza część oczywiście w trybie miejskim, 7,5-8 litrów na 100 km. To jest naprawdę dosyć dobry wynik i bak Wam pozwala przejechać okolice 600-700 km na jednym tankowaniu, w zależności od tego, jak jeździcie, i to chyba raczej wystarczy przy dłuższych eskapadach, jeśli chodzi o wakacyjne tripy. Widoczność. W takim samochodzie także warto wspomnieć o widoczności, bo jednak macie taką dosyć dużą puszkę. Widoczność w lusterkach jest na pewno rewelacyjna, ze względu na to, że macie duże lustra. Naprawdę duże. Jeśli zamontujecie sobie tutaj hak i postanowicie, nie wiem, ciągnąć przyczepę kempingową, czy ciągnąć jakąkolwiek łódkę, czy cokolwiek, nie będziecie potrzebować jakiegokolwiek dodatkowego lustra, bo lustra są na tyle duże, że spokojnie możecie sobie obserwować to otoczenie. Warto także zwrócić uwagę na te szybki, które tutaj mamy. One dosyć dużo robią, bo potrafi się niestety pieszy schować w tym słupku, tutaj, w tym miejscu. Potrafi się pieszy albo samochód schować na niektórych przejazdach czy skrzyżowaniach, więc tutaj cokolwiek po prostu ta szybka ratuje, bo jesteście w stanie jakkolwiek cokolwiek widzieć. Jeśli chodzi o Townstar, jeśli chodzi o taki odbiór, naprawdę przyjemnie się tym jeździ, mi się podoba i ten samochód naprawdę komfortowo jeździ. I jak na takiego typu samochód dostawczy, to tutaj jest naprawdę bardzo dużo komfortu. No to co? Jazda testowa zaliczona. Czas troszeczkę porozmawiać o cenach. Ile kosztuje nowy Nissan Townstar? W najnowszych wersjach, jeśli chodzi o Nissana Townstara, musicie sobie przygotować na najtańszą wersję Accenta, czyli z plastikowymi zderzakami, z podstawowym kolorem i z praktycznie dosyć niedużą ilością wyposażenia, okolice 109 000 złotych. Średnia wersja wyposażenia nadal oczywiście na 16-calowych kołpakach to jest już wydatek 118 900 zł. I już macie troszeczkę więcej wyposażenia oczywiście niż taka podstawowa, najbiedniejsza wersja. Na konwersji jak my mamy, czyli w Tecna 132 900 zł, jeśli chodzi o naszą konfigurację, z czego 129 000 zł w podstawie, bo sam lakier, taki jak widzicie, ten lakier Cassiopeia kosztuje 2400 zł. Czy to jest dobry samochód? I czy to ma w ogóle sens przy dzisiejszych SUV-ach? Myślę, że tak, ma to sens, bo ten samochód jest na pewno niezastąpiony, jeśli chodzi o swoją pojemność oraz to, co sobą reprezentuje w środku. Łatwość wsiadania, wysiadania, zapinanie dzieciaki w foteliki i tak dalej. Moim zdaniem ten samochód nie ma kompletnie szans z nowoczesnymi SUV-ami ze względu na to właśnie, że jest bardziej praktyczny od nich. I moim zdaniem ten samochód jest warty kupienia właśnie w tym momencie, kiedy urodziło Wam się kolejne dziecko, posiadacie jednak trójkę młodych dzieciaków, które potrzebują, wiecie, walizki, potrzebują wózki, potrzebują dużo tych elementów ze sobą wozić, to po prostu wrzucacie wszystko do bagażnika Nissana, pakujecie dzieciaki do środka, zapinacie je po prostu w fotelikach, wy wsiadacie do tego samochodu, a kiedy one dorosną, wy postanowicie sprzedać tego Nissana i zamienić go już na coś, co Was zacznie cieszyć.
Samochód dobry jako przejściówka, ale naprawdę wyborny, jeśli chodzi o spalanie, w miarę sensowne oczywiście koszty eksploatacji oraz także cena, która jest w miarę atrakcyjna względem oczywiście dosyć drogich dzisiejszych samochodów, w szczególności tych z segmentu SUV. Czy mi się podoba? Tak, z chęcią bym taki samochód przygarnął, kiedy byłby mi potrzebny w danym etapie życia. A jeśli dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz. Patrzymy, czy jednak samochód typu SUV, czy jednak minivan. Co wybierasz? Sekcja komentarzy jest dla Was, a my dziękujemy Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Cześć!